Stary komputer i brak kasy na gry brzmi Wam znajomo? No pewnie, dużo osób boryka się z tym problemem, dlatego mam dzisiaj dla Was 10 gier na słaby komputer, które zupełnie nic nie kosztują. A jest w czym wybierać, bo między innymi zagramy sobie w karty, dostaniemy się do świata Squid Game, czy chociażby przejdziemy przez wielki, tajemniczy świat w grze MMO. Te i wiele więcej gier znajdziecie w tym odcinku, a ja Was zapraszam na mojego Instagrama i zostawienia subskrypcji, żeby żaden film Was nie ominął. No i co, zapraszam Was do odcinka. Pierwszą grą będzie coś dla fanów anime, a konkretnie mówię tutaj o MMORPG pod tytułem Soul Worker. Jest to gra wyraźnie inspirowana estetyką anime, gdzie wcielamy się w Soul Workerów, czyli nastolatków, którzy stają do walki z groźnymi demonami zagrażającymi miastu Cloud Realm. W grze znajdziemy zróżnicowane lokacje, a naszym zadaniem jest stopniowe oczyszczanie ich z wrogów. Do wyboru mamy 4 różne klasy postaci, gdzie każda z nich różni się od siebie uzbrojeniem oraz innymi emocjami służącymi do ładowania mocy broni. Na mapie znajdziemy tak zwane strefy neutralne, w których możemy spotkać innych graczy czy postacie niezależne, z którymi możemy handlować i rozmawiać. AVA to kolejna naprawdę bardzo fajna gra, tym razem będzie to sieciowa strzelanka. Jest to typowa pierwszoosobowa strzelanka skupiająca się na grze sieciowej. Starcia odbywają się na ponad 30 zróżnicowanych mapach, gdzie samotnie lub w dwóch zespołach gracze wykonują cele. Do naszej dyspozycji są 3 różne klasy determinujące styl walki. Możemy być snajperem atakującym z daleka, lekkim żołnierzem atakującym z bliska, czy ciężkim wojakiem wyposażony w granaty i mocny pancerz. W grze znajdziemy aż 6 trybów rozgrywki, gdzie każdy różni się panującymi w nim zasadami rozgrywki. Nie zabraknie m.in. klasycznego deathmatchu, walki o kontrolę nad punktami czy obrony celu. Warto dodać, że gra w 2018 roku spadła z rowerka, wyłączyli serwery, no i po prostu była trupem, ale na początku 2021 roku została reanimowana, no i teraz ma się naprawdę świetnie. Risk Global Domination to naprawdę bardzo fajna planszówka, a planszówki, jak wiecie, rzadko goszczą na moim ekranie, także zapraszam Was do fajnej planszówki. Jest to cyfrowa odsłona popularnej na całym świecie planszówki Risk, w Polsce bardziej znanej jako Ryzyko. Rozgrywka zaczyna się od wybrania państwa, na czele którego staniemy, a naszym celem jest globalna dominacja nad światem. Gra, jak przystało na planszówkę, odbywa się w systemie turowym, a podczas poszczególnych tur mamy możliwość zwiększenia liczebności swojej armii lub zaatakowania wrogiego terenu. Fajnym dodatkiem do gry są tak zwane sekretne misje, które narzucają nam na przykład zabicie jakiegoś konkretnego wroga lub przejęcie konkretnej lokacji. Nie wiem, czy wiecie, ale ze mnie taki prawdziwy biznesmen pełną gębą. Dlatego przed nami kolejna gra, która będzie strategią ekonomiczną. Shop Titans, bo o niej tutaj mowa, jest to gra strategiczno-ekonomiczna, w której wcielamy się w sklepikarza prowadzącego sklep w magicznym świecie. Ale spokojnie, to nie będzie kolejna nudna gra o handlowaniu jakimiś magicznymi ruszczykami. Tutaj będzie coś naprawdę fajniejszego. W naszym sklepie dostępne są tylko towary, które sami wytworzymy. Aby mieć surowce do ich wykonania, musimy wybierać się na liczne wyprawy do niebezpiecznych podziemi, w których znajdziemy całą masę potworów czyhających na nasze życie. Przed udaniem się do lochów i innych niebezpiecznych jaskiń warto zgromadzić odpowiednią ekipę, która wspomoże nas w turowej walce z potworami. W grze dostępnych jest aż 18 zróżnicowanych klas postaci, a wielkość drużyny, jaką możemy zbudować, zależy od naszego poziomu. Kolejną grą na mojej liście będzie polski akcent, a konkretniej polska karcianka, jaką jest Gwint. Jest to gra karciana osadzona w uniwersum Wiedźmina. Gracz do swojej dyspozycji ma talię składającą się z kart, które są podzielone na 5 stronnictw, a rozgrywka odbywa się standardowo jak dla tego typu gier w trybie turowym. Grę zaczynamy od dobrania 10 kart, w których znajdują się m.in. jednostki wojskowe, bonusy do siły czy zdolności zmieniające warunki panujące na polu bitwy. Następnie karty zostają umieszczone w 2 rzędach, gdzie pierwszy to jednostki walczące wręcz, a drugie takie, które specjalizują się w atakach na dystans. Grę wygrywa ten, kto zwycięży jako pierwszy w 2 rundach. A co powiecie na fajnego hack and slasha? Ethereum, bo o tej grze właśnie mówię, jest to klasyczna gra typu hack and slash, gdzie trafiamy do fantastycznego świata, który został opanowany przez złe siły, a na ich czele stoi Ragadam, który przejmuje kontrolę nad kolejnymi planetami. Po przejęciu naszej planety główny bohater, kierowany rządzą zemsty, wyrusza w pościg za wrogiem. W trakcie rozgrywki eksplorujemy różnego rodzaju lokacje, gdzie walczymy z napotkanymi przeciwnikami i wykonujemy różnego rodzaju zadania. Walka toczy się w czasie rzeczywistym, a
do naszej dyspozycji twórcy oddali wachlarz broni białej i palnej, ale też znajdziemy liczne zaklęcia, które pozwolą nam na skuteczną eliminację wrogów. Nie wiem, czy pamiętacie, na początku pandemii, jakoś 2 lata temu, popularną grą stał się Among Us, tylko że ona była płatna i nie każdy mógł sobie ją kupić, a teraz mamy bardzo fajną, darmową gierkę Ghost Duck. Jest to sieciowa gra wieloosobowa, która opiera się dokładnie na tych samych zasadach, co wspomniany Among Us. W grze wcielamy się w jednego z członków załogi, a naszym celem jest rozwiązywanie różnych zadań. W naszym teamie są jednak ukryci zdrajcy, którzy starają się nam przeszkodzić w wykonywaniu naszych celów. Dodatkowo mogą też zabijać rywali, muszą jednak przy tym wyjątkowo uważać, by nie zostać przyłapanym na gorącym uczynku. Jednym zdaniem, jeżeli znacie Among Us, to w tej grze na pewno się odnajdziecie. Jeśli rozmawiamy o hitach, to pora porozmawiać o grze, która była wzorowana na Netflixowym hicie, jakim był Squid Game, a mówię tutaj o grze pod tytułem Crab Game. Jest to sieciowa gra akcji, w której wcielamy się w jednego z uczestników gry i musimy wykonać poszczególne zadania. W jednym pojedynku maksymalnie może brać udział 35 graczy, którzy walczą ze sobą na 28 różnych mapach w 9 różnych trybach rozgrywki. Znajdziemy tam takie zabawy jak walka na kije, w którym naszym zadaniem jest zepchnięcie przeciwnika z platformy, Baba Jaga patrzy, czy przemieszczenie się z punktu do punktu po niestabilnych platformach. Gra moim zdaniem jest naprawdę wciągająca i jeśli podobał Wam się serial Squid Game, to ta gra również przypadnie Wam do gustu. Pora na coś przyjemnego, logicznego, takiego fajnego z lekkim humorkiem, a znajdziemy to w Animal Super Squad. Jest to dwuwymiarowa gra zręcznościowa, w której gracz wciela się w jedno z 3 dostępnych zwierząt, rybę, leniwca czy kurczaka i zasiada w jednym z dostępnych pojazdów. Naszym zadaniem jest przemierzanie poziomów, rozwiązując przy tym zagadki logiczne, często oparte o ciekawą fizykę gry. Bardzo ważnym dodatkiem do gry jest mocno rozbudowany edytor poziomów, w którym znajdziemy dosłownie wszystkie narzędzia, jakie posłużyły twórcom do wykonania poziomów. Dzięki temu każdy gracz jest w stanie stworzyć swoje niepowtarzalne i niezwykle ciekawe lokacje, którymi możemy dzielić się z innymi graczami. To mocno przypomina mi niegdyś popularną grę przeglądarkową, jaką był Happy Wheels. Pora na ostatnią grę w tym zestawieniu, a będzie to gra Toram Online. Jest to wyjątkowa gra w swoim gatunku, ponieważ nie każdą grę MMORPG można polecać ze względu na fabułę. To właśnie tę produkcję warto ograć m.in. ze względu na zawartą w nim historię. Serio, fabuła potrafi wciągnąć, bo nawet mnie, takiego gościa, który się nudzi bardzo szybko różnymi rzeczami, dosyć wciągnęła ta gra, także Was na pewno wciągnie. W grze znajdziemy system bezklasowy, a poziom naszego bohatera determinuje broń, jaką mamy przy sobie. Do naszej dyspozycji twórcy oddali m.in. broń białą, magiczną, w postaci różdżek czy łuki. Jest też coś dla fanów petów, bo w grze zostały umieszczone zwierzątka, które pełnią rolę naszych kompanów w walce. To tyle, jeżeli chodzi o gry w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się one podobały i w którejś z nich zagracie. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie, w którą grę zagracie. Ja zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji tego kanału, żebyście nie pominęli żadnego odcinka, który się tutaj pojawia, bo naprawdę staram się regularnie. Najbliższy film to prawdopodobnie będzie jakaś recenzja, także czekajcie na reckę, bo ja lubię nagrywać te recki, chociaż długo mi z nimi schodzi. Ale już bez większego gadania i przedłużania zapraszam Was na kolejne odcinki na mojego Instagrama, do subskrybowania, oceniania tego filmu, skomentowania. No i tyle. Do zobaczenia i pa pa.